Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a dzisiaj chciałem wam pokazać najnowszego dragstera od Traxasa, czyli Drag Slasha. Zapraszam do oglądania. Mniej więcej w połowie tego roku było bardzo głośno w internecie. Traxas przygotował taką długą i przemyślaną, można powiedzieć, kampanię reklamową prezentującą właśnie i zwiastującą nadejście nowego modelu dedykowanego no prep drag racingowi, czyli wyścigom na 1/40 mili po nieprzygotowanej powierzchni. No i kiedy w końcu się pokazał, no to bardzo mocno chciałem go dostać w swoje ręce i po prostu go przetestować, zobaczyć, porównać z Team Associated DR10, które mam już od jakiegoś czasu. No i na szczęście właściwie natrafiła się okazja, żeby ten model zdobyć. No i dzisiaj chciałbym wam go właśnie pokazać, więc rozpakujmy proszę to pudełko. Oto i on. Jak widzicie, karoseria, która znajduje się na tym modelu, jest to Chevrolet C10 z roku 67. No i wydaje mi się, że pick-up to nie jest najbardziej oczywisty wybór na dragstera. Przynajmniej myślę, że w moim przypadku nie byłaby to pierwsza opcja, jaka przyszła mi do głowy. Ale może to i dobrze, że Traxas zdecydował się na takie nieoczywiste i rzucające się w oczy rozwiązanie. Karoseria jest dostępna w 6 kolorach, moja jest fioletowa, no i to fajnie, też taki nietypowy kolor dla modelu RC, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o samą karoserię, to karoseria wykonana jest z grubego Lexanu. Mamy sporo dodatków z twardego plastiku, bo jest z tyłu i z przodu zderzak. Mamy z przodu grill, który przygotowany jest już do zamocowania światełek LEDowych, zarówno w tych głównych lampach, jak i w tych dwóch pomarańczowych z przodu, co jest fajnym dodatkiem. Mamy z tyłu lotkę oczywiście. No i to, co mi się nie podoba, to fakt, że szyby zostały wykonane jako czarne naklejki. Od środka całość jest pomalowana w jednolitym kolorze, więc niestety nie możemy sobie po prostu zdjąć tych naklejek i mieć przezroczystej karoserii. Aczkolwiek wydaje mi się, że w przypadku dragstera to nie jest największy problem, no bo nie o ten aspekt realistycznego wnętrza tutaj tak naprawdę chodzi. Jak model wygląda w ubraniu, nazwijmy to, widzicie na bieżąco na przebitkach, które się pojawiają gdzieś tu w międzyczasie podczas trwania tego filmu. Więc teraz zajrzymy sobie pod spód i zobaczymy jakby serce tego modelu, czyli podwozie i to w oparciu o co ten dragster został zbudowany. No i jeżeli chodzi o bazę, która posłużyła do stworzenia tego modelu, był to oczywiście Traxas Slash, jak sama nazwa sugeruje, w wersji z napędem na tylne koła. Jednak nie jest to taka najprostsza wersja Slasha, bo jak widzicie mamy tutaj zainstalowane regulowane drążki, co nam pomoże regulować kąty ustawienia kół, bo w drag racingu tak naprawdę setup modelu to jest, myślę, że z 80% sukcesu, tak jak moje pierwsze testy i pierwsze zetknięcia z tą dziedziną pokazują. Naprawdę bardzo ważnym elementem jest to, ta praca domowa, którą odrabiamy sobie w domu, przygotowując model do jazdy. Więc tutaj mamy już komplet regulowanego tak naprawdę wszystkiego. Jeżeli chodzi o amortyzatory, są to takie standardowe, plastikowe ultraszoki. Niestety nie ma tutaj gwintu, który umożliwia nam regulację prześwitu. Mamy te takie wpinane klipsy, znane nam z innych modeli Traxasa. To, co zostało jeszcze zmienione w stosunku do najprostszego Slasha, to oczywiście półosie z tyłu. Tutaj one są wykonane z takiego ciemnoszarego plastiku. To są półosie wzmocnione, powinny więcej tej jazdy wytrzymać. No i w ogóle, może trochę od tyłu wam powiem, ale cały ten ruch no prep drag racingu, on się zaczął właśnie od przerabiania short course'ów na modele do jazdy na 1/40 mili, czyli 132 stopy, czyli 40,2 metra, tak mniej więcej. No i właśnie często Slash czy jemu pokrewne modele były bazą do stworzenia tych konstrukcji, więc jakby to, że Traxas zdecydował się swojego dragstera osadzić właśnie na Slashu 2WD, no to była jak najbardziej słuszna i chyba właściwa koncepcja, tak mi się przynajmniej wydaje. Serce tego modelu stanowi oczywiście przekładnia i to jest ulepszona wersja przekładni, którą możecie kojarzyć z innych modeli Traxasa. Jest to przekładnia Magnum. Mamy tutaj metalową płytę, do której mocowany jest silnik oraz wzmocnione zębatki. W środku znajduje się dyferencjał z 4 satelitami. On jakby w zestawie zalany jest już bardzo lepkim olejem 500 000 CST. Chociaż widziałem, że niektórzy decydują się na zalanie dyferencjału milionowym olejem, żeby po prostu te koła bardziej równomiernie oddawały po obu stronach moc i żeby trochę zmniejszyć te tendencje do uciekania modelu w lewo lub w prawo.
Tak jak ten model przychodzi prosto w pudełku, mamy zainstalowany atak o 22 zębach i odbiór o 76 zębach. I to Traxxas poleca jako takie ustawienie na początek przygody i na pierwsze testy z tym modelem. Aczkolwiek w zestawie znajdziemy też drugą zębatkę atakującą 29 zębów, która powinna znacząco podnieść prędkość maksymalną tego modelu. Kolejna rzecz, która wyróżnia dragstery od innych modeli szysowych, no to oczywiście jest ten wheelie bar z tyłu. W przypadku tego Traxxasa jest on o tyle ciekawy, że ma on regulowaną wysokość. Tutaj zobaczcie, jest taka śruba, ma ona kilka pozycji, więc możemy sobie doregulować, jak daleko nasz model ma po prostu wstawać. W zestawie dostajemy też dwa zestawy kółeczek o większej i mniejszej średnicy 18 i 26 mm. A jeżeli chodzi o sam wheelie bar, no to jest on dość długi i niestety nie jest jakiś szczególnie sztywny. Aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, czy jest on wystarczająco solidny do jazdy, no bo jeszcze tego po prostu nie testowałem. Kolejnym wyróżniającym dragstery elementem są oczywiście opony i w tym przypadku Traxxas podszedł do sprawy dość poważnie i mają licencję od Mickey Thompsona, czyli producenta opon do dragsterów w skali 1:1 i ja lubię takie akcenty oczywiście, bo bardzo fajnie to wygląda, jeżeli mamy przeniesienie czegoś realistycznego do tego naszego modelarskiego świata. Jeżeli chodzi o koła, to może spójrzmy najpierw od przodu. Z przodu są to oczywiście mniejsze koła. Podoba mi się, że mają taki ładnie zarysowany bieżniczek. Sama opona jest dość miękka, zamocowana na takiej lekko metalizowanej feldze. A jeżeli chodzi o koło tylne, no to oczywiście jest to slick, bo tak musi być w przypadku dragstera. Oczywiście zainstalowane, przyklejone na stałe do plastikowej felgi. W środku jest dość twarda wkładka, a sama opona jest zdecydowanie szersza niż standardowe opony, np. Proline Reaction. Bardziej przypomina ona szerokością opony typu Big Daddy, czyli ma ona po prostu poszerzoną, większą szerokość, co powinno dać po prostu więcej trakcji do modelu. Jako że jest to model w wersji RTR, czyli gotowej do jazdy, no to możemy od razu powiedzieć co nieco o elektronice, którą Traxxas zainstalował tutaj do środka. No i tak patrząc od przodu, no to mamy regulator, jest to regulator Vileon VXL3S, wytrzymujący do 3S-ów, aczkolwiek w drag racingu jest ograniczenie do 2S, przynajmniej na wszystkich zawodach, które są organizowane. Modele jeżdżą tylko na pakietach 2S, więc tutaj nie będzie problemu. Zgodnie z informacją od producenta regulator wytrzymuje 200 A prądu ciągłego i do 320 A chwilowego prądu, czyli jakby wydajności regulatora nie powinno nam zabraknąć. Trochę szkoda, że regulator nie posiada sensora, no bo w naturalny sposób to ogranicza liczbę ustawień, które z tego regulatora możemy wykrzesać. No ale jest to model gotowy do jazdy RTR, więc nie mam tutaj jakiegoś dużego problemu. Regulator z sensorem by zdecydowanie podniósł koszt całego zestawu, a sam model i tak jest relatywnie drogi w porównaniu do innych opcji drag racingowych. Elektronika jest oczywiście w całości wodoodporna, chociaż nie do końca wiem po co, no bo raczej w deszczu zawodów się nie rozgrywa. No ale jeżeli ktoś chce tym modelem może tak bardziej baszersko pojeździć, czy sobie polatać po parkingu niezależnie od tego jaka będzie pogoda, no to na pewno jest to korzystne, że tak jest. Jeżeli chodzi o silnik, jest to również silnik brandowany przez Vileon. Jest to silnik 3500 kV. Również bezsensorowy w naturalny sposób. Jeżeli chodzi o serwo, to jest to serwo 2075, znane z innych modeli Traxxasa. Jest to serwo 9-kilogramowe, dość wolne, bo przekręcenie orczyka o 60 stopni zajmuje mu 0,17 sekundy. No, takie po prostu serwo do modelu gotowego do jazdy, szału nie robi. Prawdopodobnie docelowo będziemy chcieli jednak coś trochę szybszego i trochę mocniejszego wsadzić. Chociaż wydawałoby się, że skręcanie w drag racingu nie jest najważniejsze, no to jednak dobrze, jeżeli ten model jest responsywny na to, co robimy rękami. Jeżeli chodzi o aparaturę, która została dołączona do zestawu, no to sam nadajnik możecie tak wizualnie sobie kojarzyć z innych modeli Traxxasa, ale posiada on kilka dodatkowych funkcji, ale o samych funkcjach nadajnika i tym, jak ten model jeździ, to pogadamy sobie w osobnym filmie poświęconym zwyczajnie jeździe, poświęconym temu, jak ten model jeździ, bo zrobimy osobny filmik. No i jeżeli chodzi o taką ogólną prezentację, to tak naprawdę chyba tyle. Nie ma co prawdopodobnie dłużej opowiadać tak na sucho przy biurku, bo przecież to nie jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, żeby ten model zabrać na zewnątrz i pojeździć na 132 stopy. No i zachęcam Was do obejrzenia kolejnego filmu na ten temat.
No i jeżeli zainteresował Was temat w ogóle dragsterów, no prep drag racingu, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, to mogę Wam zrobić też podobną prezentację modelu Team Associated DR10 i może w jakiś sposób go porównać do tego Traxasa, Drag Slasha, skoro mamy je razem w jednym pokoju, więc jest taka możliwość. Temat no prep drag racingu jest w Polsce jeszcze dość egzotyczny i świeży, aczkolwiek mam taką wewnętrzną misję, żeby go maksymalnie popularyzować. Będę starał się zabierać ze sobą modele czy ASO DR10, czy tego Slasha po prostu na największą liczbę wydarzeń czy eventów, żebyście mogli sobie je zobaczyć na żywo. A tymczasem trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i oczywiście zachęcam Was do obejrzenia kolejnego filmu, gdzie zabierzemy ten model i sobie nim zwyczajnie pojeździmy. Trzymajcie się ciepło jeszcze raz, bądźcie zdrowi, do zobaczenia, Wasz Bąk. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a dzisiaj chciałem Wam pokazać najnowszego dragstera od Slasha. Jeszcze raz. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a dzisiaj chciałem Wam pokazać najnowszego dragstera od Traxasa, Boże. Jeżeli chcecie zgłębia...